ponieważ ciągle był problem, że ziemie odzyskane są jakby polskie z nadania sowieckiego, a my chcieliśmy, Polacy, żeby to były nasze ziemie, żeby udowodnić, że my na tych ziemiach nie tylko mieszkamy, ale coś tworzymy. Wrocław był właśnie miastem, w którym się odbyła wystawa w 1948 roku, ziemie odzyskane, i powstała tam wytwórnia na tych samych terenach. I ta wytwórnia wyprodukowała kilka filmów, zwłaszcza film Wojciecha Hasa, Pamiętnik znaleziony w Saragosie, który przeszedł przez cały świat z napisem Wrocław. Taki sam podpis ma też film Popiół i diament. I myślę, że dobrze się przyczyniły te filmy z tym podpisem, że są zrobione we Wrocławiu, naszej sprawie, niezależnie od tego, jakie to były filmy, a przecież to nie były jedyne filmy zrobione we Wrocławiu. Jaką zaletę miało robienie filmów we Wrocławiu? We Wrocławiu to już było bardzo daleko od władzy. To już było po prostu wolność całkowita. A jeszcze w dodatku w tym czasie, kiedy partia jeszcze się nie pozbierała i nie ogłosiła upadku polskiej szkoły filmowej, co stało się dopiero w 1960 roku, my po prostu w tej wytwórni byliśmy rzeczywiście ludźmi, którzy są na swoim. Mieszkaliśmy w tej wytwórni, robiliśmy próby w nocy, wieczorem, rano, kiedyśmy chcieli. Ta wytwórnia była tylko do naszej dyspozycji i muszę powiedzieć, że to był bardzo wspaniały moment nie tylko mojego, ale naszego życia, całej tej grupy, która czuła nagle w tym zamknięciu, bo cały film praktycznie robiliśmy w większości w studio, w wybudowanych dekoracjach, to dało z kolei Jerzemu Wójcikowi fantastyczną możliwość oświetlenia, którego przy tym sprzęcie, którym wtedy dysponował, gdyby to były wnętrza naturalne, nie mógłby osiągnąć w minimalnym nawet stopniu. Nie, on naprawdę wykreował to oświetlenie, które tam jest, dzięki temu, że film był zrobiony w studio. No i teraz był problem, kto ma w tym filmie grać. I ten problem oczywiście był problemem po decyzji, jak z tej dużej powieści wybrać, że tak powiem, jądro, to co ma być na ekranie, było sprawą fundamentalną. O Pawlikowskim myślałem wcześniej, bo on zagrał niewielką rolę w Kanale i myślałem, żeby się z nim spotkać. Co prawda nie był on aktorem, ale był jednym z najinteligentniejszych ludzi i bardzo miał dobre na nas wszystkich, jakby to powiedzieć, oddziaływanie. Zawsze jakieś dowiadywaliśmy się od niego różnych rzeczy. On czytał po angielsku książki, których myśmy nigdy nie czytali. Był bardzo wykształcony, bardziej wykształcony niż my wszyscy razem. A też był człowiekiem, na którego jak się patrzyło i coś akceptował, to znaczy, że idzie dobrze. Także mniej liczyłem na niego jako na aktora, a więcej liczyłem na jego obecność. No ale był problem, kto będzie grał Maćka Chełmickiego. Według opisu, tak jak napisał to Jerzy Andrzejewski w swojej powieści, najbardziej do tej roli ja się nadawałem. Wyglądam dokładnie tak jak chłopcy za K. Jakbym się ubrał w taki kostium, to byłby dokładnie to, co potrzeba. No ale ja nie myślałem ani przez moment. To mówię o tym tylko dlatego, że szukałem takiego aktora, podobnego do siebie. No ale wśród tych wszystkich młodych aktorów wtedy nie mieliśmy takiej rzeszy aktorów, jak później wypłynęli. Aktorów było młodych kilkunastu. Wszystkich żeśmy znali, wszyscy oni już próbowali się w różnych filmach i nie stanowili już żadnej tajemnicy dla nas. Także to była sprawa decyzji, kogo weźmiemy spośród tych aktorów, których już znamy. Oczywiście, że był pomysł, że Cybulski byłby dobrym aktorem dla tego. No ale w opowiadaniu, w powieści Jerzego Andrzejewskiego i w mojej pamięci on był tak daleko od tych postaci, które nie tylko ja znałem, ale wśród których, że tak powiem, przebywałem w czasie okupacji, że trudno mi było się zdecydować na to.